Siena to miasto położone we włoskiej Toskanii. Miejsce to zasiedlili Etruskowie już między X a V wiekiem przed naszą erą. W czasach rzymskich założono tu miasto o nazwie Sena Julia. Siena nie odniosła większego sukcesu jako miasto antyczne, ponieważ leżała na uboczu ważnych rzymskich dróg. Jednak we wczesnym średniowieczu transporty towarów przekierowano na drogę wiodącą przez Sienę, co dało jej podstawy do dynamicznego rozwoju. W XII wieku Siena stała się niezależną republiką, trwającą przez ponad 4 kolejne stulecia. Podstawą gospodarki Sieny była bankowość i handel. Do dziś funkcjonuje tu najstarszy europejski bank – Monte dei Paschi di Siena. Przyjrzyjmy się planowi miasta. Nieregularny, organiczny układ urbanistyczny wynika wprost z warunków naturalnych, ukształtowania terenu. Zabudowa układa się wzdłuż grzbietów 3 wzgórz. Ulice spotykają się na centralnie położonym głównym placu miasta Piazza del Campo. Drugim ważnym miejscem widocznym w planie miasta jest wzgórze Santa Maria, na którym znajduje się katedra Matki Bożej w Niebowziętej. Zabudowa miasta w obrębie murów obronnych jest bardzo zwarta, co jest typową cechą ufortyfikowanych średniowiecznych miast. Piazza del Campo i plac przed katedrą są jednymi z niewielu otwartych przestrzeni. Piazza del Campo jest uważany za jeden z najpiękniejszych europejskich placów. Jak wachlarz rozpościera się przed sieneńskim ratuszem. Pochyła posadzka placu podzielona jest na 9 trójkątnych wycinków, z których każdy wybrukowany jest cegłą o nieco innym odcieniu, oddzielony od innych pasami białego trawertynu. Podział placu na 9 części upamiętnia tzw. rządy 9 kupiecko-bankowej oligarchii, która w XIII i XIV wieku zapewniła średniowiecznej Sienie okres największej prosperity. W górnej części placu znajduje się studnia Fonte Gaia, która była miejscem zaopatrywania się mieszkańców w wodę, doprowadzaną do studni średniowiecznym akweduktem. Pochyła nawierzchnia placu działa jak teatralna widownia, zapraszając widzów miejskiego spektaklu. Piazza del Campo jest także areną tradycyjnego wyścigu konnego, Palio, do którego 2 razy do roku stają przedstawiciele poszczególnych dzielnic, zwanych contrade. Palio to jedno z najważniejszych świąt w mieście. Zabudowa wokół placu jest dość jednorodna. Celem tego zabiegu była dbałość o harmonię i piękno krajobrazu miejskiego. Domy wznoszono z lokalnej cegły, na której produkcję miasto miało monopol, dzięki czemu koloryt Sieny jest tak spójny. W tym okresie miasta rywalizowały między sobą, nie tylko na niwie gospodarczej, ale także na polu architektury i urbanistyki. Zabudowa miasta, jej spójność i charakter były obiektem troski i źródłem dumy mieszkańców. Główną rywalką Sieny była równie piękna Florencja. Najważniejszym budynkiem przy Piazza del Campo, symbolizującym potęgę miasta, jest gotycki ratusz, który położony jest w najniższej części placu. Palazzo Pubblico z ponad 100-metrową wieżą dzwonnicą Torre del Mangia powstał na przełomie XIII i XIV wieku. W tym okresie budynki publiczne służyły także celom obrony, stąd charakterystyczne elementy architektoniczne jak krenelarz. Ratusz zbudowany jest w stylu gotyku sieneńskiego z czerwonej cegły i białego trawertynu. Te 2 materiały pięknie kontrastują i ten akcent zwraca uwagę na tle jednorodnej kolorystycznie zabudowy dookoła. Torre del Mangia jest wspaniałą dominantą w sylwecie miasta, symbolizującą siłę świeckiej władzy, wyróżniającą się smukłością spośród innych wież.
W sylwecie miasta, poza wieżą ratusza, wyeksponowane są jeszcze dwie główne dominanty. Bryła katedry oraz bryła bazyliki San Domenico, znanej także jako Bazylika Cateriniana, mieszcząca relikwie świętej Katarzyny ze Sieny. Przyjrzyjmy się przez chwilę katedrze zwanej po włosku Duomo. Katedra powstała w XIII wieku. Wzniesiono ją na planie krzyża łacińskiego. Ma trójosiową fasadę, dzwonnicę oraz kopułę. Budowla wyróżnia się na tle zabudowy formą i kolorystyką. Pasy z białego i czarno-zielonego marmuru symbolizują biało-czarny herb Sieny. Twórcą bryły katedry był Nicola Pisano. Jego syn, Giovanni Pisano, był autorem fasady. Jest to jedna z najwspanialszych romańsko-gotyckich fasad we Włoszech. Koronkowe zdobienia i biało-czarne pasy dodają bryle lekkości i świetlistości. Miasto do dziś otoczone jest murami obronnymi, których 7-kilometrowy pierścień zamykał obszar o powierzchni 170 hektarów. Wjazdu do miasta strzegły podwójne bramy. W mieście można zaobserwować bardzo duże różnice wysokości. Wzgórza formujące krajobraz miasta służą wyeksponowaniu najważniejszych obiektów. Po prawej stronie widzimy zbocze wzgórza Santa Maria, które piętrowo okala zabudowa, wspinając się aż po szczyt zwieńczony katedrą. Średniowieczne miasta były ciasne, a ich zabudowa zwarta. Nie szafowano wolnymi, rozległymi przestrzeniami, ponieważ jedną z ważniejszych funkcji miasta była obronność. Wolne przestrzenie pozostawiano jedynie na place i miejskie ogrody. Ulice, służące przede wszystkim pieszym, były wąskie. Ich szerokość to nierzadko jedynie 2-3 metry. W ciepłym i słonecznym klimacie Toskanii zacienienie uliczek jest pożądane, chroni ludzi, jak i budynki przed przegrzaniem. Główne ulice prowadzą na plac Campo. Siena jest wybitnym przykładem średniowiecznego miasta, które w niezwykłym stopniu zachowało swój charakter i jakość. Między XII a XV wiekiem miasto miało znaczący wpływ na rozwój europejskiej sztuki, architektury i urbanistyki. Jest to arcydzieło poświęcenia i pomysłowości mieszkańców, którzy ukształtowali swoje miasto tak, aby tworzyło spójną całość z otaczającym je krajobrazem, ale także, aby w jak najpiękniejszy sposób wyrażało ich samych. Historyczne centrum Sieny jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako średniowieczne miasto z zachowaną oryginalną gotycką tkanką i zabudową miejską ukształtowaną między XII a XV wiekiem.